Witam wszystkich na naszym kanale. Challenge na dzisiaj to montaż ogrzewania podłogowego. Będę to robił pierwszy raz w życiu. Pewno wy też będziecie to robić pierwszy raz w życiu. Ja mam ambitny plan. Mam nadzieję, że się uda położyć to ogrzewanie podłogowe. Zapraszam. Zaczynam od posadzki. Jakieś większe ubytki zalałem betonem. Posadzka nie jest równa, powinna być równa. Nie będę kładł takiej cienkiej warstwy, dlatego że może mi się później wykruszyć przy chodzeniu. Tutaj była dziura, w związku z tym na pewno będzie się trzymać. Tutaj warstwa 2 mm mogłaby spowodować, że w końcu by pękła. Zaczynam od zastosowania hydroizolacji. Zgodnie z instrukcją nie wymaga gruntowania. I tutaj mamy szarą pastę, ale kurwa jak jest jej mało. Boże, to tylko połowa wiaderka. Nanoszenie hydroizolacji jest bardzo proste. Zwykły pędzel albo wałek. No i rzeczywiście idzie bardzo prosto. Nie ma tutaj co się rozwodzić. Prawidłowe wykonanie powinno polegać na tym, że tutaj do narożników czy do ścian dam takie specjalne kołnierze, że w razie zalania woda nie pójdzie w głąb. Ja nie będę stosował tych kołnierzy. Ja chcę po prostu odciąć wilgoć, która idzie od podłoża. Będę kładł dwie warstwy. Jedną warstwę nakładam, załóżmy, w kierunku prawo-lewo, a drugą warstwę, jak wyschnie, będę nakładał w kierunku krzyżowym w ten sposób. Rzeczywiście jest tak, jak producent napisał. Ta folia wpłynie, hydroizolacja bardzo szybko schnie. Już po pół godzinie mogę tutaj wejść i nakładać drugą warstwę. Drugą warstwę nakładam teraz pionowo. Mimo tego, że miałem taką właśnie nierówną posadzkę, to jednak to bardzo dobrze pokryło. Do termoizolacji zakupiłem płytę izolacyjną, która też jest zwana płytą budowlaną. Jest ona zrobiona w ten sposób, że tutaj mamy żywicę. Żywica jest pokryta siatką z włókna szklanego, która ma za zadanie wzmocnić. Tutaj w środku jest EPS i po drugiej stronie również mamy żywicę i również mamy siatkę z włókna szklanego. Wszystko stanowi to trwałą strukturę. Do klejenia płyt izolacyjnych użyję specjalnego kleju, który jest przystosowany również do ogrzewania podłogowego. A także jest napisane, że na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, czyli to, co wszystko ja w tej chwili mam. Tutaj widać ząbki po najechaniu packą, zębatą. Myślę, że takie przygotowanie płyty jest lepsze, bo będzie lepiej trzymać. I po nałożeniu kleju przykładam płytę izolacyjną. Na koniec jeszcze trzeba poprzyciskać, żeby to dobrze chwyciło. I tyle. Do cięcia płyty izolacyjnej używam nożyka ostrego. Tnie się płytę bardzo prosto. No i po wszystkim. Wielkościowo jest dobre. Tutaj naprawdę trzeba wywiercić głęboką dziurę, głęboka penetracja i w ścianie, i w suficie. To wszystko musi być ze sobą schowane. Natomiast tutaj powinny pójść te dwa przewody, zarówno od prądu,
jak i ten czujnik temperatury. Także muszę to poszerzyć. Rowek na czujnik temperatury już jest przygotowany. Jak widać, wszystkie warstwy są ze sobą bardzo dobrze złączone. Nie ma szczelin. Ta rurka plastikowa jest jakaś oporna. No nie da rady ją wyprostować. Tutaj dałem tę warstwę kleju. Myślę, że powinno złapać. Aha, czujnik temperatury dosunąłem do końca. Trzyma. No, cięcie tego w ogóle nie jest nic skomplikowane. Istotne jest tylko to, żeby nie przeciąć tego kabla czerwonego, kabla grzejnego. Tutaj mam dwa rzędy, a kabel grzewczy idzie właśnie z tej strony, a ja mam przygotowaną wejście, gniazdko po tej stronie. Czyli będę musiał puścić kabel tutaj po podłodze. Nie wiem, czy to tak rzeczywiście można. Będę musiał wykuć rowek kolejny i przerzucić kabel tutaj w podłodze. Tak jak było to napisane, żeby czujnik temperatury był między tym kablem grzejnym. Tutaj w tym miejscu ten kabel jest jakiś trochę grubszy. W związku z tym zrobię również rowek. Akurat w płycie budowlanej bardzo łatwo robi się rowki. Jest to materiał bardzo dogodny. Proszę bardzo, łatwo to idzie naprawdę. Zrobienie takiego rowka w płycie budowlanej. Tutaj mi jeszcze trochę siatka przeszkadza. W związku z tym obetnę. Okej, siedzi. Teraz przechodzę do zatapiania tej maty. Używam kleju. Używam zaprawy klejowej, która jest stosowana do płytek. Musi mieć napisane na opakowaniu, że jest do ogrzewania podłogowego. To będzie taka pierwsza warstwa tego kleju. Jak ten klej wyschnie, kładzie się normalnie płytki na ten klej. Aha, co ważne, do zatapiania używam specjalnej packi, którą nazwijmy to, że ona jest plastikowa. Nie może być packa metalowa, żeby czasem nie uszkodzić tego przewodu grzejnego. Tak wygląda posmarowana podłoga klejem. Praca przy ogrzewaniu podłogowym była bardzo prosta. Czekam 2-3 dni, jak to wyschnie i będą kładzione płytki. Na każdym etapie montażu ogrzewania podłogowego sprawdzamy, czy wszystko działa. W ten sposób używamy takiego wielomiernika. Szukamy ohmów, nastawiamy na 2000. Przyciskamy i odczytujemy na mierniku. U mnie wychodził te 162, a natomiast na kablu jest napisane, że ma być 155, oporność 155, plus minus 10%. Tak u mnie 162, w związku z tym nieco, że po pierwsze działa, to po drugie działa wszystko prawidłowo. Generalnie montaż ogrzewania podłogowego można wykonać samodzielnie, za wyjątkiem jednej ostatniej rzeczy. Zamocowania termostatu. Włączenie termostatu może jest i proste, natomiast żeby mieć gwarancję, to musi wykonać to zadanie elektryk i podbić tą gwarancję swoją pieczątką. Tutaj zakupiłem bardzo prosty termostat, gdzie temperaturę ustawiam pokrętłem, ale są też i termostaty, gdzie ustawia się elektronicznie. No teraz włączyło się.
Już po kilku minutach wyraźnie czuć, że posadzka jest ciepła. Natomiast tutaj w tym miejscu przy szafce posadzka jest zimna, dlatego że trzeba tak rozmieścić matę grzejną, że ona powinna być tylko tam, gdzie nie ma mebli, gdzie nie ma żadnych innych zabudowań. Tutaj, gdzie są meble, to pod meblami nie układamy maty grzejnej. Mata grzejna jest tylko tutaj po środku i również po drugiej stronie tak samo ten kawałek jest zimny. Starałem się, aby każda warstwa była jak najbardziej cienka, a mimo to i tak wyszła różnica między podłogą w korytarzu a podłogą w kuchni dosyć spora. No niestety mata grzejna ma te kilka milimetrów, do tego płyta izolacyjna też 6 mm, warstwa kleju, płytki. No i niestety taka różnica powstała dosyć spora. Generalnie montaż ogrzewania podłogowego jest sprawą bardzo prostą, z którą można sobie spokojnie poradzić, nawet robiąc to pierwszy raz. Ale mimo tego temu zadaniu daję punktów 5, może nawet 6, dlatego że żeby zrobić moje ogrzewanie podłogowe, no trzeba trochę zrobić remontu przy okazji. No i też do końca też nie da rady samemu zrobić ogrzewania podłogowego, bo musi na ostatnią rzecz finalną przyjść elektryk i podbić pieczątkę na gwarancji. Niemniej jednak polecam ogrzewanie podłogowe jako komfortowy sposób ogrzewania. Dziękuję.